Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z testu leginsów. Ostatni test leginsów był jakieś 3 lata temu i od tamtego czasu sporo schudłam, bo wydaje mi się, że około 10 kg. Więc teraz będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda sylwetka w leginsach po schudnięciu. Większość tych leginsów ma już jakieś, myślę, 7-8 lat, nawet może niektóre 7-6, coś takiego. I mogliście zobaczyć niektóre leginsy w poprzednim odcinku. Właśnie mówię, był z 3 lata temu, ale tam ważyłam naprawdę, myślę, z 10 kg. Około 10 kg więcej. Więc zacznijmy od leginsów z Carpatrii i mogę wam pokazać zdjęcie, bo dosłownie ostatnio znalazłam zdjęcie, jak wyglądałam w tych leginsach właśnie w roku 2020. One są w ogóle mega fajne. Ja ich nie pokazywałam w ostatnim odcinku, tym 3 lata temu, ale właśnie ostatnio je znalazłam, albo po prostu moja mama mi je przywiozła, bo nie miałam ich w Singapurze, a teraz je mam. One są mega fajne i no zobaczcie, no niby schudłam, ale to... I wiecie, niby schudłam, a to wszystko leży, jakby to było szyte na mnie, to jest XS. Ja wtedy, ważąc 10 kg więcej, też weszłam w XS, ale moje ciało było totalnie inaczej wtedy zbudowane. Teraz może jestem troszeczkę bardziej umieśniona. I to wiecie, jak człowiek jest, ma takie luźniejsze ciało, no to da się łatwiej wcisnąć. Poślad nadal jest, wprawdzie no nie jest taki duży, jak był poprzednio, ale no te leginsy są świetne. To są właśnie Carpatrii, już, no powiem wam, że leginsy tyle lat leżały i no nic się z nimi nie stało, nie? Ja będę z nimi normalnie chodziła na siłownię, znaczy w nich. Więc no, myślę, że mega modelują. One są takie, ja nie wiem jak ta kolekcja się nazywała, ale one są takie, one się zaczynają tutaj, bo większość leginsów z Carpatrii, które mam, one były właśnie z jeszcze wyższym stanem, a te są fajne, bo one są tutaj, tak wiecie. Tu jest mój pępek, to one tak troszeczkę nad pępkiem są tylko. No i z tą czarną bluzką fajnie wyglądają, nie? Robią taką fajnie wyglądającą sylwetkę. No bo też to są modelujące, nie? To są bezszwowe, modelujące leginsy, więc tą talię każdemu trochę zrobią. Bo naprawdę tutaj ta guma jest naprawdę ciasna. Więc no, leżą fajnie, ale jak widzicie, te leginsy są na tyle rozciągliwe, że nawet jak ważyłam więcej, to i tak w nie się wcisnęłam. A teraz nie wyglądają jakby były luźne, więc... Czasami ludzie mi piszą, że o, za chuda, ale ja uważam, że to powinna być moja naturalna waga. Ja nie czuję się za chuda, wręcz no, uważam, że fajnie wszystko. Teraz na mnie wszystkie ciuchy wyglądają lepiej. Kolejne i chyba wasze ulubione leginsy. Wydają się zwyczajne. No nie. To są te leginsy z waszym ulubionym tyłem. Wiecie o co chodzi, nie? Że one tak rozdwajają poślad i on dzięki temu, jak się tak jeszcze przypozuje, jak ja wiesz, się pozuję w leginsach, no to wyglądają jakbyście mieli 2 wielkie kamienie z tyłu. Ale te leginsy, no powiem wam, one też są fajnie uszyte, są takie gęsto zbite też, ale no już na talii minus. Na razie najlepiej wypadają Carpatrii, że tak fajnie robią taki, wiecie, ściskają, a te, no tu, nie wiem czy to widać, o widzicie? O, można tak zrobić i odstaje, więc one, tutaj minusik, bo mogły mi zrobić lepsze wcięcie w talii, ale wiadomo, szczególnie kwestia panów, ja wiem, że panowie to lubią, więc nic, tylko podziwiać, piękne kobietki, nie ma w tym nic złego, tylko kultura osobista. Więc no, te leginsy fajne, wprawdzie nigdy w nich nie wyszłam na siłkę, bo się wstydzę, ale kiedyś w nich wyjdę, a może nawet bym też wypuściła coś w tym stylu, że będą, wiecie, podkreślały poślad. Nie każdy ma duży poślad, a takie leginsy to trochę ten poślad zrobią i daje to motywację później na siłowni wyćwiczyć i taki poślad zbudować, co nie? Czas na kolejne leginsy. Teraz mamy Misbehave. Mama mi je przywiozła w tym roku, więc pokazuję. Nie było ich w tym teście 3 lata temu, ale ostatnio miałam je ubrane, myślę, w 2020. Zresztą ta kolekcja była wtedy popularna, więc może kojarzycie, z kiedy one są. I one są też fajne, modelujące, bezszwowe. Lubię w ogóle ten wzór. Muszę je na siłkę zobaczyć. One są dużo cieńsze niż te z Carpatrii i dużo luźniejsze. Znaczy luźniejsze, no nie są luźne, przylegają, ale tam te z Carpatrii są takie mocno tkane. To powoduje, że naprawdę ta sylwetka, wiecie, od razu jest taka podniesiona, wymodelowana. Te też trochę modelują, ale na przykład widzicie, tutaj
Tutaj mam więcej luzu, ta guma jest troszeczkę luźniejsza. Wprawdzie no przylega, ale tamta wciska. Rozumiecie? To jest ta różnica. Ale no one są świetne. Pokażę wam, jak wyglądają z tyłu, bo wiem, że to będzie ludzi cieszyło, że pokazuję, jak wyglądają z tyłu. No, poślad fajnie wygląda w nich, myślę, chociaż ja tutaj patrzę tylko na odczyt, więc wy musicie ocenić, jak to wygląda. Ale no, całkiem wysportowana laska w nich wyglądam. Ładne, ładne. A dlaczego nagrywam ten test leginsów? Dlatego, że chciałabym wypuścić własną kolekcję leginsów i właśnie próbuję tego dokonać. Dopiero łapię kontakty, gdzie w ogóle można wyprodukować. Wiecie, to będzie długi proces, bo najpierw będę musiała znaleźć, kto to wyprodukuje, potem będę musiała zobaczyć, czy to jest dobra jakość i tak dalej, więc to jest dosyć długi proces, ale chciałabym wam obiecać, że kiedyś to nastąpi, bo uważam, że no te leginsy, jakby pytanie, kiedy kolejny test leginsów pojawia się od tylu lat, że ja w ogóle uważam, że jestem głupia, że nie wypuściłam tych leginsów lata temu. Ale ja po prostu nie jestem biznesowa, nie znam się na biznesach za bardzo. Ja jestem, wiecie, tutaj sobie tylko nagrywam śmieszne filmiki do internetu i to tyle, a nigdy nie miałam jakichś takich znajomych z biznesu, którzy by mi w tym też pomogli, żeby wypuścić wspólne leginsy i no nie wiem, ostatnio jakoś tak mi naszło, że fajnie by było, gdybym miała leginsy swoje, więc no postaram się. Zobaczymy, jak wyjdzie. Trzymajcie kciuki. A chcę wam też pokazać kwestię kadru, jak wyglądają leginsy, jak się skadruje trochę od dołu, bo ja nagrywam tak od góry, więc w ogóle zupełnie też inne proporcje się wydają. Zobaczcie, jak się skadruje od dołu, bioderka wydają się większe, nogi wydają się większe, no i pupa też wydaje się większa. Więc bierzcie zawsze pod uwagę, że jak dziewczyny pokazują jakieś stroje, to w zależności od tego, jak się skadrują, tak mają. Nie wierzcie we wszystko w internecie. Teraz chyba moje najstarsze leginsy, tak mi się wydaje, z Gym Glamour. Już nawet nie mam tego logo, już odpadło. Właściwie nie odpadło, ale tak było podważone i sama je odczepiłam. Więc wyglądają, jakby były bezmarkowe, ale to są z Gym Glamour. I oczywiście jest wasza ulubiona pozycja, pokazywanie, jak leży poślad. Jeden, poślad drugi. No, one zawsze były jednymi z moich ulubionych z Gym Glamour. Właśnie te... ja zawsze na siłkę chodziłam tak. Albo w tych bordowych, albo w czarnych z Gym Glamour, jak miałam fazę na Gym Glamour, albo takie różowe miałam. Ale nie mogę znaleźć tych różowych, nie wiem, gdzie one są. O, ja się zmachałam, Boże. Ubieranie i zakładanie leginsów, powiem wam, to jest wyzwanie. Te nie wsysają. Nie pamiętam, jaki to jest rozmiar, ale wydaje mi się, że ja zawsze brałam XS-ki ze wszystkiego, ale już nie pamiętam, mówię wam, te leginsy mają z 7 lat, 8 lat może, nawet nie pamiętam. I one tutaj nie wsysają, ale też nie odstają. One się idealnie jakby dopasowują do sylwetki. Więc jak ktoś nie lubi ścisku, no to wiecie, no to super, nie? Ta guma jest, chociaż może ona już jest też po prostu wyrobiona, nie wiem. Ciężko mi określić, mogę zaraz przymierzyć jeszcze czarne i zobaczyć, jak czarne będą się zachowywały. Ale no one, materiał delikatny, żadnych kulek, no jakby zobaczcie, żadnych kulek na dupie po tylu latach ćwiczeń. Ja w tych leginsach robiłam moją top formę, jaką miałam. Wprawdzie byłam wtedy większa, bardziej umieśniona, ale naprawdę to była moja top forma, jak ćwiczyłam z Goerem. I zawsze byłam w tych leginsach. Jak poszukacie gdzieś tam w archiwum, no to właśnie to były jedne z moich ulubionych leginsów i jeszcze miałam do tego top, ale dzisiaj jest test leginsów, więc tak to wygląda. Dajcie znać, co sądzicie. No według mnie piękna sprawa. Piękne leginsy. Nadal je noszę na siłownię, więc sprawdzają się bardzo. Teraz czarne leginsy z Gym Glamour. One są, to jest chyba ten sam model, natomiast jest troszeczkę innej tkaniny, wiecie? Ta tkanina jest troszeczkę cieńsza, jakby tamta jest grubiej tkana, jakby chyba te nici są grubsze, a ta jest taka cieńsza. Są takie, mam wrażenie, bardziej, że w tych się mniej upocę, o, coś tego typu, nie? Ale no wyglądają pięknie, pięknie modelują. Guma, mam wrażenie, że tu jest ciuteczkę bardziej zbita. One też mają, te leginsy mają też tyle samo lat, co te bordowe, więc może to być też kwestia lat, że może tamte nosiłam częściej, nie wiem. No ale po tylu latach, zobaczcie, tutaj jeszcze jest widoczne logo, ale że po tylu latach te leginsy po prostu są w takim stanie. Naprawdę, nasze polskie marki, topka.
Topka. Ja oczywiście bardzo chętnie bym wypuściła z jakąś polską marką leginsy, ale no nie miałam nigdy takiej możliwości, więc no muszę sama szukać i kombinować aktualnie, jeżeli chciałabym mieć swoje leginsy. Ale no na pewno mamy świetne polskie marki, świetne. Nie wiem jak to teraz wygląda, bo dawno nic nie kupowałam ani z Jim Glamour, ani z Carpatry, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć jak to teraz wygląda, ale no mówię, no te 6, 7, 8 lat temu topka, naprawdę, no zobaczcie. I to też i na tyłku żadnych kulek, i jak się nachylę, nic nie prześwituje dupa, więc wiecie, no klasa, no warto to kupić. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście zainteresowani moimi leginsami, to też łapka w górę i piszcie w komentarzu, czy chcielibyście je kupić, jak powstaną. Jeżeli znacie się na biznesach leginsowych, to też zapraszam oczywiście do kontaktu. Bardzo chętnie podejmę współpracę właśnie, żeby wyprodukować własne leginsy. No, więc to tyle. Moi drodzy, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku i na razie pa!